To jeżeli ten cel jest na tyle duży i na tyle dla Ciebie inspirujący, to znajdziesz każdą metodę, żeby go osiągnąć. Jeżeli chcemy być w czymś wybitnym, no to tak, na pewno talent, na pewno praca i tak dalej, ale możemy w czymś być bardzo dobrzy, po prostu ucząc się tego przez określony czas z określoną systematycznością, że czyńmy sztukę z tego, co robimy. I to może być cokolwiek po prostu, tak? Cokolwiek, ale jeżeli czymś się wyróżniamy i robimy to inaczej, lepiej, dokładniej, to wtedy osiągamy sukces. Drodzy widzowie, nowy odcinek, zaczynamy z nową energią, a dzisiaj naszym gościem jest, kto wie, fotograf, prezes zarządu DGE, Artur Matuszczyk. Spółka od wielu lat, 9 już, redukuje koszty energii elektrycznej, gazu na terenie całej Polski, w dużej mierze dla zakładów przemysłowych, firm produkcyjnych, biur i firm ogółem. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Cześć Artur, miło Cię widzieć. Powiedz na wstępie, czy w dobry, dosyć dokładny sposób Cię przedstawiliśmy, czy coś byś skorygował, dodał? Tak, nasza oferta skierowana do zakładów produkcyjnych. Myślę, że takie jest bardzo powszechne postrzeganie tej branży, tak? Która w zasadzie rozwinęła się w Polsce, zaczęła się rozwijać w 2007 roku, kiedy rynek energetyczny został uwolniony i nagle powstało dziwne zjawisko, że można prąd kupować gdziekolwiek. W ogóle kwestia kupowania prądu, tak? Kiedyś mieliśmy zakład energetyczny, wszystko było pod jedną rzeczą, mamy prąd, mamy fakturę, nic się nie dzieje, a tu się nagle okazuje, że jakieś dziwne historie. Ale tak bardziej podsumowując, to co my robimy, tym czym my się zajmujemy, to jest kwestia szerokiego wachlarza usług z branży energetycznej dla przedsiębiorców, dla biznesu głównie, która ma na celu zoptymalizowanie i zarządzanie branżą energetyczną. Czyli jeśli ja bym dobrze to zrozumiał i na swój język to przełożył z kolei, to jesteście takim pośrednikiem albo filtrem dla przedsiębiorców do zarządzania energią. Wiesz co, ja to często porównuję do takich usług outsourcingowych. Myślę, że to najprościej porównać do kwestii na przykład zewnętrznego biura rachunkowego. Okay. Tak? Nie musimy tych kosztów mieć po swojej stronie, nie musimy zatrudniać pracowników, a jednak jest to obszar, który wymaga dzisiaj zarządzania. To nie jest tak, że po prostu jest prąd i płacimy dla niego. Nie wiem, na ile ostatnio spotkaliście się z fakturą energetyczną, tam jest kilkanaście pozycji. Po prostu każda coś oznacza i za każdą płacimy, w ogóle się nie zastanawiając nad tym, do czego, za co ta pozycja odpowiada. A my jesteśmy po to, żeby odszyfrować to i pokazać, w których obszarach możemy zrobić tutaj różnicę. A tych możliwości jest bardzo dużo. Mnóstwo. No może w ogóle dojdziemy też do tego, bo chcielibyśmy zacząć tą naszą rozmowę trochę może od takiej rozgrzewki, czyli trochę bardziej poznać Ciebie, a później przejść do konkretów, na których nam bardzo zależy w tej rozmowie, bo może nasi widzowie znajdą coś dla siebie, coś nowego, co pomoże im w jakiś sposób faktycznie zaoszczędzić po prostu pieniądze, więc idźmy w tym kierunku. Więc może zacznijmy, słuchaj, od tego, jak Ty i w jaki sposób zaczynałeś swoją karierę do miejsca, w którym jesteś tutaj, w wielkim telegraficznym skrócie. Tak jak Wam wspominałem dzisiaj przed naszą rozmową, miałem okazję jechać dzisiaj 3 godziny do Was ze Śląska i słuchałem jednego z Waszych podcastów z Fryderykiem Karzełkiem, którego oczywiście znam, tak, i znam jego wypowiedzi. I okazało się, że doszedłem do wniosku, że to może być wasz najkrótszy wywiad, tak? Ponieważ zadajcie mi te same pytania, a ja powiem, że ja się pod wszystkim podpisuję, tak? To, co powiedział Fryderyk. Pozdrawiamy Fryderyka, niesamowite. Tak. Wiesz co, to jest tak, że miejsce, w którym dzisiaj jestem, i to, co robię, to w żaden sposób nie było zaplanowane, tak? To nie wynikało z tego, że kończąc szkołę, kończąc liceum, chciałem zajmować się tą branżą i w ogóle, tak? Zupełnie inne podejście. Myślę też, tak jak wiele osób, zaczynaliśmy od różnych schematów, tak? Różnych prac, które podejmowaliśmy na samym początku, a koniec końców okazało się, że jestem w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Jeśli pytasz o moje początki, to
Tak w ogóle pierwsze zarobione przeze mnie pieniądze, to się śmieję, że wynikały ze strachu, tak? Ponieważ w wieku 15 lat jechałem autobusem, nie miałem biletu, zostałem na tym przyłapany. No i strach przed rodzicami, tak, żeby się nie dowiedzieli, że narażam ich na koszty, tak, więc poszedłem do pierwszej pracy i tam odrobiłem tą pańszczyznę, tak, ten mandat. Więc to były doświadczenia tam z wieku 15 lat. Ja myślę, że ja bardzo często patrzę na swoją karierę w kontekście tego, z czego się i skąd się wywodzę. Z racji mojego wieku jestem na tyle stary, że zahaczyłem o PRL, tak, w wieku młodzieńczym, czyli jako dziecko miałem okazję doświadczyć tego, co właśnie nas dotyczyło. Co oferował PRL, tak, w latach 80. Wiesz, przejeżdżające czołgi pod blokiem, a z drugiej strony jestem jeszcze na tyle młody, że jakby nie doświadczyłem tej kwestii zawodowej dotyczącej w PRL-u. I pewne stereotypy, które się, wiesz, wytwarzały w nas, nie do końca mnie dotyczyły, bo ja już wszedłem w życie zawodowe w momencie, kiedy ten nowy ustrój u nas nastąpił, wolna przedsiębiorczość. I gdzieś mogłem z tego skorzystać, tak? Ale tak sięgam pamięcią do tego, że kwestia mojego rozwoju zawodowego jest mocno skorelowana z tym, że ja nie wywodzę się z rodziny bogatej, nie wywodzę się z rodziny, która była przedsiębiorcza, zresztą w tamtych czasach mało kto był przedsiębiorczy. Nie twierdzę, że nam czegoś brakowało, tak? Ale to nie były absolutnie żadne luksusy. Pamiętam dużo trudnych sytuacji związanych z moimi rodzicami w kontekście finansowym i myślę, że to były takie elementy, które gdzieś tam mi mówiły: nie, ja nie chcę w ten sposób. Nie chcę w ten sposób. Czyli kształtowały cię już. Tak, tak. Jak pamiętacie, zresztą pan Fryderyk o tym też wspomniał, na początku lat 90. ponad 1 milion osób wyemigrowało do Niemiec. Na Śląsku było to dość popularne, każdy szukał tak zwanego pochodzenia, jeżeli tylko miał, no to mu ułatwiło tą podróż. No, jeden z moich kolegów faktycznie z rodziną wyemigrował do Niemiec, to był gdzieś 93 rok. I zostałem przez niego zaproszony po prostu, żebym go odwiedził, on gdzieś pod Hamburgiem mieszkał. To była moja pierwsza podróż na zachód, tak zwany. I wiecie, ten szok taki, którego doświadczyłem w tym momencie, no był kolosalny. Naszego świata i tamtejszego świata. Szarość, kolor, tak? Smutek, radość. Możliwości, brak możliwości, tak? Wiesz, pierwsza stacja benzynową, którą zobaczyłem kolorową, jeszcze to był okres świąteczny, więc wszystko, wiesz, tam świeciło się i tak dalej, no to było niesamowite, tak? I wiesz, najgorsze chyba było uczucie w momencie, kiedy ten wyjazd się kończył i miałem wracać do Polski. Ja mówię, kurczę, no do czego ja wracam? Ja tego nie chcę, tak? Oczywiście, wiesz, możliwości z mojej strony akurat nie było, żeby tam zostać ale byłem mega zdołowany wtedy, tak? Więc to był chyba kolejny taki impuls na to, że coś trzeba z sobą ale zrobić. też na pewno otworzyło ci oczy, tak? No bo wiesz, jeśli człowiek żyje w jakimś konkretnym miejscu przez ileś czasu, to wydaje mi się, że to konkretne miejsce jest całym światem. Nagle jak wyjdziesz poza ten kawałek, okazuje się, wow, w ogóle można inaczej, więc być może to był jakiś kop do czegoś dalej. Wiesz co, to jest dużo takich elementów, bo wiesz, ja chodziłem do liceum ogólnokształcącego na Śląsku, w Tarnowskich Górach i wiesz, miałem tam przedział różnych kolegów, koleżanek, tak? Dwóch kolegów było takich, których ojcowie prowadzili jakieś biznesy i to dość spore. No i wiesz, z jednej strony mnie nie stać na rower, a on jeździ tam motorowerem, tam Simpson, pamiętacie te czasy, tak? Więc gdzieś to się tworzy takie coś. I wiecie, ja dość szybko zacząłem takie życie swoje rodzinne, tak? Dość szybko założyłem rodzinę w wieku 21 lat. Niekoniecznie musiałem tak zakładać, ale założyłem tą rodzinę. No a to oczywiście spowodowało kwestie potrzeb finansowych. Tak? Trzeba utrzymać, tak, właśnie ja za to wszystko odpowiadam i tak dalej. I w pierwszym kierunku kierowałem się w kontekście mojego wykształcenia, ponieważ ja skończyłem studium kulturalno-oświatowe o kierunku fotografia i film amatorski. Jest to związane z moją pasją, którą w zasadzie od dzieciństwa uprawiam. Więc oczywiście kierunek fotografia, co tu robić?
szukamy tego, co nas interesuje. Nie? Ale w tamtych czasach kwestia pozyskania kapitału nie była taka prosta jak dzisiaj, a pomysł był na to, żeby otworzyć studio fotografii reklamowej. No i to się wiązało z wyposażeniem tego studia. Tak? To były dość spore koszty, jak na tamte czasy, totalnie nie do przejścia dla mnie. Tak więc w tym momencie no, gdzieś ta fotografia miała charakter taki, nazwijmy, chałturniczy, tak? Jakieś wesela, studniówki i tak dalej, ale absolutnie to nie było to, co chciałem robić, a z drugiej strony nie dawało też takich pieniędzy, jakie chciałem uzyskiwać. I z racji tego zupełnie w zasadzie przypadkiem trafiłem do innej branży, bardziej idąc za tym, ile mogę zarobić, a niekoniecznie to, co chcę robić. Trafiłem do branży poligraficznej. Mówiąc wprost, zostałem drukarzem. Co ciekawe, to jest nie zawsze to, co kochamy, lubimy, robimy, ale możemy polubić, pokochać to, co robimy, tak? I ta branża wydawała mi się na tyle interesująca, na tyle ciekawa, wiecie, tworzenie też czegoś, tak? Fotografia też jest tworzeniem, więc tu też jest tworzenie, więc ja siebie postrzegałem jako drukarz, jako coś, co daje jakiś efekt, tym bardziej, To jest też branża wizualna. Tak, wiesz, tym bardziej, że drukowaliśmy również różnego rodzaju foldery, etykiety, to nie był taki druk akcydensowy. Więc to mnie wciągnęło, tak? Ja czułem się w tym dobrze, realizowałem, pomimo tego, że była to praca fizyczna i niespecjalnie łatwa, też brudne ręce i tak dalej, ale było to interesujące, tak? Praca etatowa oczywiście, no i to było chyba największe ograniczenie, tak? Ponieważ w tej branży, w tym zawodzie chyba działałem około 12 lat, więc miałem duże doświadczenie, obsługiwałem, nazwijmy to, kluczowych klientów w zakładach, w których pracowałem, w firmach, w których pracowałem, ale zazwyczaj te starania o to, żeby wykonywać dobrze swoją pracę, lepiej, szybciej i tak dalej, kończyły się po prostu poklepaniem po ramieniu. Nie miało to przełożenia na finanse żadnego praktycznie, nie miało jakichś awansów, też tych awansów nie były możliwe i to chyba było takie największe ograniczenie. I pamiętam czas, kiedy pracowałem też w poligrafii we Wrocławiu, 2 lata mieszkałem we Wrocławiu. Miałem kolegę, który był przedstawicielem handlowym. Największa rzecz chyba, która mi się podobała w jego pracy, to to, że on ma nielimitowany czas pracy. Przyjeżdżał do mnie, mówi, dobra, chodźmy na piwo, chodźmy na rynek. Ja mówię, nie, ja muszę iść do pracy albo coś takiego, tak? I to, wiecie, to wprawiało w taki Taką zmieszanie, nie? tak, takie, wiecie, nie... Ja sobie tu siedzę od 8 do 16 i muszę rąbać, a tak, on sobie tak. normuje ten czas jak chce i też ma efekty w postaci pieniędzy. I to, wiesz, może większe nawet. Dużo większe, tak? I totalnie, wiesz, no po prostu dysponował tym, jak chce pracować, to on decydował, czy chce pracować 4 dni w tygodniu, czy 5 dni w tygodniu, w jakim czasie i tak dalej. I to, wiecie, to było mega interesujące. A biorąc pod uwagę, że wcześniej w ogóle taki trend zainteresowania się własnym biznesem, sprzedażą, gdzieś mnie to interesowało, pomimo że tego nie wykonywałem takich zawodów, no to też skłoniło mnie do myślenia w tym kierunku. Rodziło się powoli. Tak. I właśnie myślę, że ten etap pracy we Wrocławiu był dla mnie przełomowy, bo trafiłem tam do firmy, która jest dużą firmą, miała dobre zasoby sprzętowe i tak dalej, ale nie do końca podobało mi się sposób traktowania pracowników. 35 lat, nie czuję się, że ktoś mnie szanuje. Mówię, kurde, chyba to nie jest to, tak? Chyba jestem trochę za stary na to, żeby w taki sposób być traktowany. No i oczywiście, biorąc pod uwagę, że najlepiej coś zmienić, no to zmieniam. Ale w tym momencie chyba przyszła taka decyzja, że nie, to ja już chcę coś diametralnie zmienić. Diametralnie. No i zacząłem się zastanawiać oczywiście, co robić, w jakim aspekcie, jakie mam zasoby i tak dalej. Może do tej fotografii wrócić, może coś innego, ale właśnie ta kwestia tej sprzedaży mocno wsunęła mi się tutaj na myśli.
Zacząłem szukać ofert, jakie są. Przypomniałem sobie o jednym znajomym, który w tamtym okresie właśnie też był sprzedawcą, handlowcem, zajmował się sprzedażą kart kredytowych. W tamtym czasie w taki sposób banki poprzez zewnętrzne agencje oferowały produkty bankowe. No i on mi dał kontakt do jednej firmy we Wrocławiu, że słuchaj, możesz tam złożyć CV, ja ci tam jakoś zarekomenduję, ale wszystko zależy od ciebie. Nie? Poszedłem, złożyłem CV, zostałem zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Pierwsza rozmowa, skontaktujemy się z panem, tak. Tydzień czasu nikt się nie odzywa. Już myślałem w zasadzie, że to jest temat przegrany. Po tygodniu tak, chcielibyśmy się z panem spotkać. I wiecie, to jest dla mnie o tyle, dlaczego o tym mówię, ponieważ wszystkie moje wcześniejsze doświadczenia nie pomagały w podjęciu tej pracy, nie pomagały w tym, nie miałem zasobów takich, którym mogłem się pochwalić i wpisać w CV, no bo co, tak? Oczywiście, wiecie, naciągałem to w takim pozytywnym sensie, obsługiwałem kluczowych klientów, tak? To ja z nimi rozmawiałem, tak? Więc jakieś elementy sprzedażowe w tym występowały, ale to daleko jest od faktycznego wykonywania takiego zawodu w rzeczywistości. Ale myślę, że właśnie ta rozmowa kwalifikacyjna była na tyle interesująca, że to też, o czym mówił właśnie pan Fryderyk, tak? Jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to osiągniesz. I chyba tutaj nie kompetencje miały, duże znaczenie, jak to, że ja po prostu mega tego pragnąłem, żeby to zmienić, tak? Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Czyli szukałeś po prostu zawsze jakiegoś rozwiązania, jakiejś drogi dotarcia do tego konkretnego celu. Sposobu, a nie wymówki. Dokładnie, czyli trzeba mieć swój cel po prostu. Tak, wiesz co, jeżeli ten cel jest na tyle duży i na tyle dla ciebie inspirujący, to znajdziesz każdą metodę, żeby go osiągnąć. I tak jak mówię, czym się pochwalić w momencie, kiedy nie masz takiego doświadczenia, a ktoś od ciebie tego oczekuje. Ale z drugiej strony, tam padło bardzo ciekawe pytanie, bo ktoś mówi do mnie językiem, którego ja nie rozumiem na ten moment. Tak, mówi o produktach, mówi o rozwiązaniach, mówi o jakichś targetach i tak dalej, których ja nie wiem, tak, bo nie mam do czego to porównać. No i padło pytanie, czy pan jest w stanie podpisać tyle i tyle wniosków tam kredytowych w ciągu miesiąca. Ja nie wiem, czy 50 to jest dużo, czy to jest mało, czy 100 to jest dużo, czy to jest mało. Pytam się, a ile podpisuje taki dobry doradca? Nie najlepszy, powyżej średniej, tak? Powyżej średniej. No, koło 50. To ja to zrobię. I tak to się zaczęło, tak? I chyba to, przekonanie, że dlaczego ja się nie potrafię, nie mogę czegoś nauczyć, co inni robią, to jest absolutnie kwestia tylko czasu, tak? I chęci, żeby to zrobić. No więc takie były początki pracy w sprzedaży. No dobra, a do miejsca, w którym jesteś teraz, no bo to też już jest praktycznie 10 lat w miejscu, w którym jesteś. Zarządzasz spółką, jesteście pośrednikiem energii, więc z tego banku wskoczyłeś od razu już w to miejsce, czy to była też jakaś dalej ścieżka kariery? Bo chciałbym pójść w kierunku tej energii, żeby złapać i dużo rzeczy takich branżowych, twoich, takie, na które warto zwrócić uwagę dla widzów, firm, dla ciebie, jakieś takie wnioski. Chciałbym pójść po prostu w tym kierunku. Więc z banku tych kart kredytowych na pewno te doświadczenia były, umówmy się, jesteś prezesem, cały czas nasza firma, obojętnie czy sprzedaje usługi, czy produkty, wszędzie sprzedajemy, ta sprzedaż się odbywa, tak? Oczywiście, lepiej, żeby od nas kupowali, niż żebyśmy sprzedawali, ale na koniec różnie z tym bywa. Chociaż wydaje mi się, że wy macie trochę taki produkt, czy usługę, który każdy chyba potrzebuje, tak? Na koniec w tym pośrednictwie. Wiesz co, zwróciłem uwagę na to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli lepiej, żeby od nas kupowali, a nie żebyśmy my sprzedawali. Ja myślę, że dla mnie właśnie jest interesujący ten drugi element, tak? Ponieważ sprzedaż można różnie traktować. Tak naprawdę w życiu wszystko, co robimy, jest jakąś sprzedażą. Jeżeli chcemy coś przekazać naszemu dziecku, to jest to jakiś rodzaj sprzedaży, tak? Jeżeli chcemy coś tam dostać się do jakiejś pracy, to też jest rodzaj sprzedaży samego siebie, więc często ludzie mówią, ja nie potrafię sprzedawać, ja nie chcę sprzedawać, a tak naprawdę całe życie się sprzedajemy, więc to jest jakby taka naczelna zasada, której się kiedyś nauczyłem. I myślę sobie, że kwestia sprzedaży to jest właśnie to, co powoduje, że właśnie, że klient ode mnie kupi,
Czyli ja nie chcę obsługiwać klienta, tylko ja chcę mu doradzać, a za pomocą mojej wiedzy, mojego doświadczenia, znalezienia najlepszych rozwiązań, przekonać go do tego, że dana usługa, dany produkt jest dobry. I to jest dla mnie sprzedaż, tak? To właśnie nie kwestia, że ktoś przyjdzie i kupi. Myślę, że wiesz, tak się kiedyś zastanawiałem, bo pytałeś o kwestię, czy produkty bankowe i od razu energia. Tam jeszcze było kilka elementów po drodze. Ja pracowałem w firmie zajmującej się właśnie doradztwem finansowym dla klienta indywidualnego. Tworzyliśmy takie programy, począwszy od oszczędności, poprzez ubezpieczenia emerytalne. To też w tamtym czasie było popularne. Ale to tak jak właśnie, to jest wszystko cały czas sprzedaż, tak? To jest kwestia doradztwa, znalezienia dobrego rozwiązania i przedstawienia klientowi. I to jest istotne. Oczywiście, wiecie, to jest tak, że czasami człowiek się wypala troszkę, tak? Pewne rzeczy są już zastane, za częste, nie rozwija się w tym kierunku i szuka czegoś innego. I ja miałem taki moment, kiedy te rozwiązania, produkty finansowe już przestały mnie troszkę interesować i zacząłem szukać czegoś nowego i właściwie wtedy, tak samo jak dla większości naszych klientów, hasło sprzedaż energii, możliwość kupienia energii była dla mnie nowością, ale ktoś mi podpowiedział, że to jest ciekawy temat na dzisiejszy czas. Faktycznie wydaje mi się, że są tu punkty styku, które masz z Fryderykiem Karzełkiem i historię, i to Śląsk, i Niemcy. I chyba też to, jak rozumiecie sprzedaż, to tutaj jest jakaś spójność. I to, co mi zapadło w pamięć nawet z Fryderyka Karzełka, który mówi właśnie sprzedaż, że ktoś idzie do sprzedaży na pół roku, na rok i mówi, nie czuję tego i opowiada, no właśnie, ale na studiach medycznych lekarz się uczy 6 lat i po 6 latach jest początkującym lekarzem, po 6 latach uczenia się testów i z handlowcem jest tak samo, potrzebuje te swoje godziny czy te swoje jakieś doświadczenia zebrać, żeby rosnąć i mało komu się udaje od razu za pierwszym razem złapać taki flow. Zgodzisz się z tym? Wiecie, tu są dwie kwestie. Bo Czy można się po prostu, czy trzeba mieć talent? Nie, ja myślę, że wiesz, to nie jest tak, że my się rodzimy z jakimś talentem, tak? To jest zbiór różnego rodzaju cech, które są nam przekazywane. Oczywiście mamy predyspozycję do jednej czy drugiej rzeczy, tak? Jeżeli chcemy być w czymś wybitnym, no to tak, na pewno talent, na pewno praca i tak dalej, ale możemy w czymś być bardzo dobrzy, po prostu ucząc się tego przez określony czas z określoną systematycznością. I wiesz, na przykład patrząc na rynek muzyczny, można być wybitnym muzykiem i odnosić sukcesy międzynarodowe, ale można być bardzo, bardzo dobrym muzykiem, grać w filharmonii i nigdy świat o tobie nie usłyszy, tak? Ale wykonujesz swój zawód bardzo, bardzo dobrze. I to tak samo trochę, wiesz, z tą sprzedażą, tak? No, oczywiście trzeba to poczuć, tak? Czy to jest coś dla mnie. Nikt nie będzie robił czegoś, co jest, znaczy myślę, że nie chciałby robić tego, co jest totalnie przeciwko niemu, chociaż czasami tak się zdarza, ale to jest pewna rzecz, która tak, no, lubisz to po prostu, albo to polubiłeś, tak? A myślę, że właśnie istotne jest to, co sam powiedziałeś, że na wszystko potrzeba czasu, tak? Chcesz zostać lekarzem, 6 lat studiujesz i nie wiesz, jaki będzie tego rezultat, tak? Nie wiesz, w którym kierunku się rozwiniesz, nie wiesz, czy będziesz dobrym lekarzem i będziesz odnosił tutaj sukcesy w tym zakresie. No i idąc w waszą branżę, to sobie myślę, jaką wartością dodaną i po co wasza usługa, czy usługa waszych konkurencji jest dla firm. No, umowę można podpisać u różnych dostawców tej energii. Po co taka usługa jak wasza? To jest to, o czym rozmawialiśmy też na samym początku, że dzisiaj sektorem energetycznym w każdej firmie należy zarządzać. To nie jest zero-jedynkowe. Jest prąd, nie ma prądu i tak dalej. Tych elementów, które świadczą o tym, jakiego rodzaju koszty będziemy ponosić, jak będziemy z tej energii korzystać, tak, w jakim zakresie, jakie dają możliwości rynek, jakie daje możliwości różnego rodzaju produkty, które są dostępne, to powoduje, w jaki sposób z tej energii będziemy korzystać. I o ile w większych zakładach przemysłowych są osoby, które są zatrudnione na stanowiskach, które mają dbać dokładnie o to i mają bardzo często bardzo dobrą wiedzę na ten temat, to szczególnie w sektorze MŚP
takie osoby nie są zatrudnione. Tak po prostu nie stać czy nie w ogóle nikt o tym nie myśli. Tak, jeżeli firma jest kilkunastu, kilkudziesięcioosobowa, to wręcz nie ma przestrzeni na to, żeby taką osobę zatrudnić, albo w ogóle się o tym nie myśli, że z tym sektorem można cokolwiek zrobić. Przychodzi faktura, płacę, tak? I okazuje się, że w takim momencie przychodzi nasz doradca i mówi klientowi tak, że tym można zarządzić, tu można zredukować pewne rzeczy i nie tylko jeden element w postaci ceny za energię jest tutaj istotny, tak? No tak, bo w ogóle energię kupuje się na giełdzie, prawda? Więc Tak. kwestia tego, kiedy podpisujemy tę umowę, no ona nam dyktuje, w momencie, kiedy ją podpisujemy, dyktuje nam cenę, która jest na giełdzie i ona może iść do góry albo na dół. No i mamy różne strefy, w zależności jak korzystamy z tej energii. Wiesz co, myślę, że to jest zbyt mocne zgeneralizowanie, tak? Ponieważ rozwiązań, jeżeli chodzi o dostawę energii i cenę energii jest dużo. Tam są produkty tak zwane spotowe, są produkty ze stałą ceną. Tu jest właśnie bardzo istotna nasza rola, tak? Czego klient oczekuje, tak? Bo jeżeli klient jest zdecydowany na to i ma pewną świadomość rynku energetycznego, no to dla niego mogą być lepsze produkty giełdowe, tak? W których jest ryzyko zmian cenowych, ale zazwyczaj koszty gwarancji tego produktu są niższe. Z drugiej strony są klienci, którzy wolą powiedzieć, OK, ja wolę zapłacić trochę więcej, ale mieć gwarancję, że przez okres taki czy inny mam stałą cenę, tak? I w tym momencie właśnie pojawia się nasza rola, tak? Nasi doradcy, którzy mają zadanie, żeby rozpoznać potrzeby klienta, przedstawić mu kilka wariantów, łącznie z rozwiązaniami OZE, tak, które dzisiaj są bardzo istotne, ale zaproponować takie rozwiązanie, które będzie najkorzystniejsze właśnie dla klienta. Okej, to jeszcze się wtrącę, bo aż ciśnie mi się na usta, że która z branż w takim razie, no ja rozumiem, że głównie produkcyjna zapewne, no bo korzysta zazwyczaj w 3 strefach pewnie z tej energii, ale czy tylko ta branża jest branżą, której najszybciej i najłatwiej jesteście pomóc w stanie zaoszczędzić jakąś energię? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Wiesz, biorąc pod uwagę to, że energia jest produktem, którego każdy potrzebuje, tak? My generalnie skupiamy się na 2 mediach, tak? Czyli energia elektryczna, paliwo gazowe, kiedyś i w zasadzie w jakiejś części jeszcze realizujemy kwestie związane z ciepłem miejskim, tak? Ale energię elektryczną każda firma potrzebuje. Więc tutaj nie ma takiego rozróżnienia, że tej branży możemy bardziej pomóc, czy tej mniej. Oczywiście czym większy zakład, czym większe zużycie paliwa, tym większy nacisk jest na to, jaki procent kosztów ogólnych stanowi energia. Ale to nie jest tak, że my tylko pomagamy zakładom produkcyjnym. A to, co ja zwróciłem uwagę wcześniej, tak? Czyli naszym klientem głównie jest sektor MŚP, a to są różnego rodzaju branże. Tak? To może być sklep spożywczy, to może być restauracja, to może być zakład samochodowy i tak dalej, tak? Hotel. No właśnie, bo zastanawiam się, kto najbardziej powinien zainteresować się tym odcinkiem i dla kogo ten odcinek, czy jakieś rady, porady, twoje doświadczenia będą wartością po prostu dodaną. Więc dlatego chciałbym sobie, złapać jakieś ramy, żeby móc to rozumieć i widzowie, którzy nas oglądają też, żeby wiedzieli, o wow, to jest dla mnie, tego nie słyszałem, tak? Absolutnie każdy, kto zużywa energię w ilości, powiedzmy, większej niż biurowej, nazwijmy to, tak? Czyli jeżeli ktoś prowadzi małe biuro, w którym energia jest potrzebna na, nie wiem, zapalenie 2 żarówek i komputera, no to wiadomo, że tutaj procent udziału tych kosztów jest znikomy. Tak? Często jest to jeszcze wliczone gdzieś tam w czynsz i tak dalej. Ale każda firma, która zużywa energię, i to niekoniecznie w dużych ilościach, jest istotna, bo wiesz, my sobie nie zdajemy, czy nasi klienci sobie nie zdają z tego sprawy, że po pierwsze właśnie można coś z tym zrobić, tak, że tutaj jest jakiś aspekt. I teraz wiesz, cały czas mówisz o dużych firmach, tak? Wiadomo, że jeżeli jest firma produkcyjna, to ten poziom zużycia energii jest bardzo, bardzo duży, czy paliwa gazowego, czy energii i to stanowi istotny tutaj koszt. Ale w przypadku małej firmy to może być procentowo równie duży koszt, chociaż kwota jest dużo niższa, tak? I klienci, wiesz, nie zauważają tego, że z tą kwestią coś można zrobić, tak? Optymalizują inne obszary, a nawet sobie nie zdają sprawy, że ten obszar też można zoptymalizować. To jeszcze inaczej mogą nie wiedzieć tego. Tak, no właśnie, to nawet nie szedłbym w jakieś megawattogodziny, tylko szedłbym
wartość rachunku, od którego warto byłoby się zastanowić jako przedsiębiorca, mały czy średni, że warto Żeby coś z tym skontaktować się zrobić. z taką firmą DGE na przykład jak wasza, tak? Czyli od jakiej wartości jest w ogóle sens rozmawiać? Rachunku. Nie wiem, czy to jest miesięcznego. Tak, no wiesz co, rachunki się płaci miesięcznie, najczęściej miesięcznie, więc to jest oczywiście najłatwiej to Wiesz, rozpoznać. dlaczego to tak? pytam? Bo nawet jeśli osoby, które nas oglądają i nie zdają sobie sprawy, że to oni są potencjalnie dla was kimś, komu możecie pomóc, no to często nawet osoba zarządzająca, prezes, członek, dyrektor, nie mający wiedzy, o której powiedziałeś wcześniej, trudno będzie mu zauważyć i zrozumieć pewne rzeczy, o których rozmawiamy. Strasznie chciałbym to uprościć i dlatego uważam, że osoby, które płacą takie rachunki, zrozumieją, to jest może mój poziom, to może ja powinienem się tym zainteresować. Czyli jak płacę rachunek, jaki? Wiesz co, odpowiem na to pytanie może nie bezpośrednio, ponieważ z naszego punktu widzenia wiadomo jest to, że czym większe zużycie energii, no to tym dla nas jest to bardziej intratne, no bo mamy większy obrót, mówiąc wprost, tak? Ale my pochylamy się nad prawie każdym klientem, nawet takim, który płaci rachunki na poziomie 1000 zł miesięcznie. Z tego względu, że wiesz, ja znowu wrócę trochę tutaj do kwestii sprzedaży. Sprzedaż w dzisiejszych czasach bardzo mocno opiera się na kwestiach relacji, tak? I o ile dzisiaj szukanie klienta na tak zwanym rynku zimnym jest dość trudne ze względu na to, że w każdej absolutnie branży musi wystąpić pewien element zaufania. My pochylamy się nad każdym klientem, bo wiesz, pomoc klientowi, który ma małe zużycie, nawet jeżeli to dla nas nie jest bardzo zyskowny interes, bo jakby czas pracy jest dokładnie ten sam, który trzeba poświęcić, powoduje, że dzięki takiemu klientowi możemy dotrzeć do kolejnego klienta, którego ten klient poleci, ma dostawcę, ma klienta i tak dalej. Tak więc właściwie tak myślę, że jeżeli mielibyśmy to tak uprościć, no to nawet klienci z poziomem rachunków 1000 zł, my jesteśmy w stanie go obsłużyć i pomóc. Wiesz, w skali roku to już jest 12 000, Dokładnie. więc to dla dużej części no, to wcale nie są małe pieniądze, można te pieniądze przeznaczyć na coś innego. Ale chodzi o właśnie, żeby zapaliła się lampka, tak? No bo może się okazać, że jest dużo firm, które płacą miesięcznie 5, 10 i 10 tysięcy złotych i nagle stwierdzą, kurczę, to może to Może jest zamiast jakiś temat. wykręcać żarówki, da się coś zrobić innego, nie? Wiesz co, myślę, że tutaj podpowiedzią może być jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy mieliście okazję przeglądać naszą stronę internetową. My pokazujemy tam, że oszczędności na energii, które do tej pory realizowaliśmy, bo to są realne liczby, sięgały od 10 do 65%. Tak? Czyli okazuje się, że pewne rzeczy mogą być tak niekorzystnie poukładane w kontekście dostawy energii, w kontekście dystrybucji energii, że zamiana pewnych parametrów na inne powoduje tak spore oszczędności. Ale wiesz co, tu ja bym jeszcze na jedną rzecz chciał zwrócić uwagę, jeśli pozwolicie, ponieważ cały czas koncentrujemy się na kwestii kosztów. Myślę, że tu jest istotny bardzo jeszcze jeden aspekt, tak? Czyli kwestia tego, że ja nie chcę, żeby dzisiaj nasz klient kupował od nas energię, czy przez nas, czy dzięki naszemu doradztwu, tylko dlatego, że ma najbardziej atrakcyjną cenę, którą do tej pory spotkał. Tak? Ja myślę, że dla naszych klientów jest bardzo istotne to, że my ich odciążamy w pewnym zakresie. Tak? Czyli to, co porównałem wcześniej do księgowej. Oczywiście można to robić samodzielnie, no ale trzeba się znać, trzeba śledzić bieżące zmiany prawne i tak dalej, i tak dalej. To jest obszar, który wymaga zarządzania, tak jak powiedziałem wcześniej, i dzisiaj to, co my oferujemy, to jest właśnie doradztwo, to jest outsourcing, na tej zasadzie, że od dzisiejszego dnia pan się już tym tematem nie musi w swojej firmie zajmować. Tak? Jeżeli przyjdzie do pana... Jedna rzecz mniej. Tak. Wiesz, ja jako przedsiębiorca, ale też jako klient wielu instytucji, wielu rozwiązań, skoncentruję się na tym, że jestem w stanie zapłacić pieniądze, jedne, drugie, trzecie, jeżeli ktoś dla mnie wykona dobrze swoją pracę i tak, żebym ja w ogóle nie musiał się w tym doktoryzować. Myślę, że w ogóle takie podejście, które niejednokrotnie się przejawia w kontekście ludzi, którzy szukają na przykład pracy w zawodzie sprzedawcy, to jest to, że muszę mieć pełną wiedzę na temat rozwiązań, które oferuję i tak dalej. I oczywiście ta wiedza dla osoby, która
zajmuje się sprzedażą, która sprzedaje, jest bardzo istotna. Ale najgorsze, co możemy zrobić, to jeżeli staramy się doktoryzować naszego potencjalnego klienta, tak? I on zamiast dostać rozwiązanie, musi się zastanowić, czy to jest dobre, czy nie i tak dalej. Ja uważam, że wtedy jest dobre doradztwo i dobra sprzedaż, kiedy ja rozwiązuję problemy klienta. I w kontekście mojej osoby jako przedsiębiorcy szukam właśnie takich rozwiązań i myślę, że właśnie w taki sposób oferujemy nasze usługi naszym klientom. Okej, więc jest to bardziej troszeczkę taki concierge, który tą sferą się zajmuje i powoduje, że i przedsiębiorcy mają więcej czasu, tak? Tak. Nie tylko więcej pieniędzy, ale też więcej czasu po prostu. Dokładnie tak. I głowę spokojniejszą o ten jeden wycinek, bo życie przedsiębiorcy aż takie łatwe wcale nie jest i warto te rzeczy sobie delegować. Ale jeszcze ja bym się na moment cofnąć, bo szykując się do tego wywiadu, rozmawialiśmy też o edukacji wyższej. I tutaj wszednę, bo należy do osób, którym studia zawodowe nie były potrzebne i co ciekawe powiedziałeś, że też masz już jakieś przemyślenia na ten temat z perspektywy czasu. No jak na to dzisiaj z perspektywy właśnie patrzysz? Wiesz co, odpowiedź na to pytanie przypomina mi rozważania na temat tak zwanego efektu motyla. Tak? Zmiana czegokolwiek w przeszłości ma duży wpływ na to, co dzieje się w przyszłości. Dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem i to nie zawsze jest świadomy wybór, tak? Że to tak wygląda. Myślę, że gdybym uznał w pewnym momencie, że ta edukacja jest dla mnie niezbędna na takim zakresie, jakim to by wymagało dana praca czy poszedłbym w tym kierunku, tak? Ale dzisiaj doszedłem do takich rezultatów, do takiego miejsca, w którym obecnie się znajduję, gdzie ta edukacja jakby nie była konieczna. Co nie oznacza, że w jakikolwiek sposób neguje edukację. Edukować się można na różne sposoby. Może to być edukacja formalna, może to być edukacja w zupełnie inny sposób. I myślę, że bardziej istotne jest to nie w jaki sposób ją pozyskujemy, tylko to, żeby cały czas stawiać na ten rozwój, czy to zawodowy, czy to intelektualny, czy to osobisty i cały czas w tym kierunku dążyć do jakiejś doskonałości, tak. tak? W zależności czym się zajmujemy, czy dla samych siebie po prostu. Dokładnie, wiesz, nie ma człowieka, który wie wszystko, tak? Więc zawsze jest jakaś możliwość do rozwoju, tak? Znam wielu ludzi, którzy skończyli studia i bardzo dobrze się realizują w tym kontekście, osiągają sukcesy, ale też są osoby, które skończyły studia i nie osiągają sukcesów. Tak samo jak w drugą stronę, tak? Osoby bez studiów osiągają sukcesy i są takie, które nie osiągają. Kwestia jest tego, co jest dla nas ważne, jaką cenę chcemy za to zapłacić, mówiąc I czy chcemy, jak już czy chcemy, dokładnie. dokładnie. Ja bym chciał pójść dalej w ten biznes, bo mnie to ciekawi, myślę, że część widzów też. I zastanawiam się, po pierwsze, jaką wartość może wnieść taka usługa, jaką wy też świadczycie, po prostu potencjalnemu przedsiębiorcy. Stwierdziliśmy, że jesteśmy już osobą, która wydaje przynajmniej kilka tysięcy złotych chociażby miesięcznie i powiedzmy, że to już jest przedsiębiorca, który może do was trafić. I teraz to nie jest tylko energia elektryczna, jak powiedziałeś, ale co wy możecie dać jako wartość dodaną, no bo każdy, kto pomyśli sobie o pośredniku, to stwierdzi, że możecie być dodatkowym kosztem, po co płacić za was dodatkowo, skoro po prostu może ktoś sobie pójść i podpisać taką umowę u dostawcy, chociażby tego prądu, przy którym też między innymi jesteśmy. Jak sam wcześniej wspomniałeś, dzisiaj rynek energii elektrycznej w Polsce działa tak, że energia jest kupywana na giełdzie energetycznej. I tak samo producent energii również ją najpierw dostarcza na giełdę, a potem jakby odkupuje z niej, z giełdy energię i dostarcza dalej. Więc tu nie do końca jest pośrednictwo w kontekście takim dodatkowych kosztów, tylko kwestia, że tak po prostu działa w tej chwili rynek energetyczny w Polsce. Oczywiście klienci są przyzwyczajeni do tego, że jest dzisiaj na rynku 5 głównych dostawców energii podzielonych regionalnie, ale to nie zawsze jest optymalne, tak? Dzisiaj myślę, że taka sytuacja, która jest bardzo istotna, to jest to, że z dniem 31 grudnia 2024 skończyła się tarcza ochronna, tarcza energetyczna. Klienci przez ostatnie 2 lata byli przyzwyczajeni do tego, że dzięki temu mieli ceny na poziomie niecałe tam 700 zł, a dzisiaj osoby, które nie zadbały o ten sektor, mogą
spodziewać się rachunków 2-3-krotnie wyższych. I to jest kwestia właśnie, w której my możemy tutaj pomóc, tak? Ponieważ, tak jak powiedziałem, ta branża energetyczna jest dość złożona, oferuje różnego rodzaju rozwiązania, które mogą obniżyć koszty, więc to jest ten element, w którym my możemy pomóc. Czyli będzie drogo i wy możecie pomóc. No właśnie do tego chcę dojść, czyli załóżmy, że stwierdzam, że faktycznie te rachunki mi podskoczyły. Zmierzam się z sytuacją, o której mówisz, zmieniło się prawo i na koniec zmieniła się, nie mamy tarczy i teraz jeśli ja dzisiaj do Was przychodzę, to kiedy Wy możecie nam pomóc? Od jakiego czasu? Czy jest jakiś okres, nie wiem, trwania umowy? Kiedy wasza usługa może sprawić, że ja będę płacił faktycznie mniej? Tych sytuacji jest bardzo dużo i każda jest inna. Jasne. Tak? My zaczynamy współpracę z klientem od pewnej analizy sytuacji zastanej, która jest od niego. Potrzebujemy pewne informacje wynikające z obecnej umowy, którą on prowadzi, z rachunków, które otrzymuje i analizujemy tą pod każdym kątem, analizując co najmniej kilkanaście różnych parametrów. Dzisiaj odbiorcą naszych usług jest tak naprawdę każda osoba, ponieważ kontrakty energetyczne, kontrakty gazowe są różne. Są kontrakty bezterminowe, są kontrakty terminowe i nawet jeżeli są to kontrakty terminowe, które kończą się za rok czy za 2 lata, to my dzisiaj mamy ofertę również dla takich klientów. Tak? Okay. Dzisiaj trzeba mocno w przyszłość patrzeć na to, co się dzieje w sektorze energetycznym, jakie są trendy, jakie są sytuacje. Wielu naszych klientów dzięki nam zawiera kontrakty wieloletnie, tak? 3, 4, 5-letnie. I oczywiście, wiesz, na początku bywały takie obawy, tak? A co będzie za 5 lat? A czy moja firma w ogóle będzie istniała? I tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj niektórzy klienci mają cenę sprzed 5 lat. I dzisiaj jeszcze w tym roku, czy w poprzednim roku z takiej ceny korzystali, tak? Więc to jest zaleta na przykład kontraktów długoterminowych. Okej, czyli właśnie czasem warto podpisywać, jak się okazuje, umowę na dłuższy okres. Ciekawiło mnie, jak wyglądają nastroje w branży, w której działasz, ale wydaje się, że już mamy tu informację, powiedziałeś, że tarcza się kończy i pytanie, czy w firmach to już przedsiębiorcy już to wiedzą? Czy dla wielu to będzie zaskoczenie? Myślę, że i tak, i tak. To znaczy część osób śledzi te informacje i szczególnie przy dużych rachunkach. Tak, absolutnie wiedzą o tym, a część przedsiębiorców dowie się to po pierwszym rachunku w styczniu, tak, jaki do nich przyjdzie, że ta tarcza już minęła, już nie ma tej ochrony i dzisiaj działamy na normalnych zasadach rynkowych. Pytając o nastroje w branży, to jest w zasadzie odpowiedzią na to, co robimy. Tak? Dzisiaj to, co się dzieje w ogóle w sektorze energetycznym, jest mocno skorelowane z tym, jakie dotyczą nas przepisy i umowy unijne. Tak? Unia Europejska bardzo mocno idzie w kierunku zielonej energii, w kierunku odnawialnych źródeł energii, a również w kierunku dekarbonizacji. Tak? I to wszystko są tematy powiązane, których z jednej strony właśnie coraz więcej zielonej energii produkuje się, dostarcza poprzez i duże rozwiązania i mikrorozwiązania, ale to jest właśnie to, że znowu wracam do tego, że tym wszystkim można zarządzić, tak? I w odpowiedni sposób poukładać. Dzisiaj klienci kupują rozwiązania odnawialnych źródeł energii, ale niektórzy twierdzą, że na przykład nie stać ich na instalację fotowoltaiczną. Na to też są rozwiązania. Są firmy, są rozwiązania, które dostarczają bezinwestycyjnie tego typu możliwości. Tak? Więc to jest właśnie to wszystko zaprasza nas do tego, żeby skorzystać z tego typu usług i po prostu dowiedzieć się, co można w tym zakresie zrobić. Czy w Polsce będzie taniej, czy taniej to już było i będzie tylko drogo albo najdrożej w Europie? Myślę, że nie ma odpowiedzi na to pytanie. Okej. Wróżenie z fusów trochę. Dokładnie tak. No. Wiesz, to jest o tyle interesujące, że nasi dostawcy, tak, czyli firmy, które są naszymi partnerami, gdyby miały taką wiedzę, to albo by dzisiaj nie kupowały w ogóle energii, albo by kupiły tę energię na 10 lat do przodu. Tak? To zależy od tylu różnych czynników, które nie są dzisiaj w stanie przewidzieć, jaka ta cena będzie w przyszłości. Fakt jest to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat, czyli mniej więcej od 2017 roku do
do dzisiaj, że te ceny kilkukrotnie poszły do góry. No ale fajnie podpowiedziałeś wcześniej, że macie klientów, którzy podpisywali umowy długoterminowe, no i dzięki temu korzystają z tego prądu kupionego x lat temu, które powodują, że no mają tą energię dużo tańszą i jeszcze przez chwilę ją będą mieli. Tak, są tacy klienci, którzy No mają właśnie. w ogóle niespotykane, niemożliwe dzisiaj ceny energii, ponieważ ta cena jest gwarantowana, tak, w momencie podpisania kontraktu, jeżeli się korzysta właśnie z tego typu... A mieliby takie rozwiązań. warunki, gdyby was nie spotkali? Myślę, że nie. To efekt motyla w czystej formie. Super. A czy długoterminowa umowa, no poza tym, że rzeczywiście ta cena może być niższa, co raczej mało prawdopodobne, ale czy niesie za sobą jakieś dodatkowe ryzyka, twoim zdaniem, że podpisuje umowę na 10 lat na przykład, tak? Wiesz co, ryzyka, które pojawiają się, jeżeli chodzi o obiekcje naszych klientów, to jest właśnie bardziej po ich stronie niż po naszej stronie, tak? Czy po stronie dostawcy energii. Tak? Dzisiaj firmy no, mają sytuację taką, że różnie mają zaplanowaną swoją działalność, tak? I wynikają pewne obawy z samej działalności. Tak? I te pytania, z którymi ja się najczęściej spotykam, czy nasi doradcy, to jest to, a ja nie wiem, czy ja będę za 5 lat już prowadził firmę. Oczywiście, wiesz, no, podchodząc w taki sposób, no to każde ryzyko można brać pod uwagę, tak? Czy będę miał pracowników, czy nie będę miał, czy będę miał dostawców, czy coś się w Chinach zmieni i tak dalej. Więc to jest taki element, który biorą pod uwagę nasi klienci, aczkolwiek w tym zakresie też mamy różnego rodzaju rozwiązania, tak? Bo są możliwości zrobienia cesji takiego kontraktu, więc tutaj mówię, to jest bardziej kwestia tego, żeby zaufać nam w takim kontekście i zdecydować się na doradcę energetycznego, który po prostu ma wiedzę, ma doświadczenie w tym zakresie i potrafi znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla danego klienta korzystne. Czyli rozumiem, że jeśli nawet podpiszemy umowę sobie na jakiś konkretny okres, 5-10 lat, może i krócej, to jest pewnie indywidualnie do klienta, to rozumiem, że są pewnego rodzaju elementy w tych umowach, nie wiem, nazwałbym to w jakiś sposób ruchome, po których wy również będziecie mogli się poruszać, czy jak już podpisuję tą umowę na sztywno, to już pewnych rzeczy kompletnie nie zmienimy, koniec, kropka. To jest zależne bardziej od tego, jakie są regulacje państwowe, tak? Ponieważ sektor energetyczny jest branżą strategiczną, tak? I tutaj tu jest wiele elementów, które trzeba ze sobą powiązać, tak? Kwestia zarządzania energią w kontekście dostawy energii, w kontekście dystrybucji energii, w kontekście nowych źródeł energii w postaci OZE. To wszystko powoduje, że przepisy zmieniają się praktycznie z roku na rok, obowiązują zupełnie inne regulacje, inne stawki i to jest obszar, który na bieżąco trzeba monitorować. Wiesz, pytam dlatego, że myślę sobie pod kątem tego, że przychodzi do was klient, który już ma podpisaną umowę właśnie jakoś tam długoterminową, ktoś to wynegocjował może wewnętrznie, jakiś dział jego, który posiada i czy wtedy przyjście was jako firmy jest w stanie cokolwiek zmienić dla nich, czyli wnieść jakąś wartość dodaną, no w tym przypadku oszczędność oczywiście. Absolutnie tak. Tak jak powiedziałem, elementów, które mają wpływ na koszty energii jest wiele. Jest co najmniej kilkanaście różnego rodzaju parametrów, które mają tutaj znaczenie. Tak? I teraz, wiesz, my często robiliśmy tego typu usługi, które polegają na optymalizacji kosztów dystrybucji. Czyli nawet jeżeli nie możemy nic zrobić z samą ceną energii, to możemy podpowiedzieć klientowi takie rozwiązania, które powodują, że sam koszt dostawy energii będzie lepszy. Tym bardziej, że to się cały czas zmienia. Niedługo wchodzą tak zwane taryfy dynamiczne. Tak? To wszystko ma wpływ, którego nasi klienci nie wiedzą o tych rzeczy, nie wiedzą, co z tym zrobić, a my jesteśmy w stanie im tutaj doradzić. I na parametrach, tak jak klient widzi po prostu rozpiskę, listę, z której nie bardzo jest czytelna, to dla was nie stanowi to zagadki. Wiesz, to jest tak trochę jak szukam pewnego porównania, do czego można by było to porównać. Jeżeli dzisiaj, nie wiem, kupujesz sprzęt muzyczny, no to on jest wyzerowany, tak? Tony wysokie są na zero, te tony niskie są na zero. I teraz można to mocno, że tak powiem, polepszyć w momencie, kiedy robisz pewną redukcję, tak? I dzisiaj klient, który nawiązuje współpracę, podłącza sobie źródło energii, dostaje standardowe warunki.
Tak, standardowe, wynikające z jakiejś tabeli, z jakichś rozwiązań. My jesteśmy po to, żeby te parametry dopasować do tego, co potrzebuje nasz klient. No to chyba podobnie jak w fotografii, że jest aparat ustawiony z defaultu i specjalista może to tam pogrzebać i ustawić na bardziej dopasowany do użytkownika. Sztuka tkwi w szczegółach właśnie. Dokładnie No i te tak. szczegóły wy robicie za przedsiębiorców. Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze, co moglibyśmy uzupełnić sobie z twojej, waszej branży, co warte by było wybrzmienia, nie wiem, albo wartością dodaną, czy powiedzieliśmy wszystko i wyczerpaliśmy materiał? I przejdziemy do spraw bardziej może prywatnych czy życiowych. No, wiesz co, ja cały czas będę podkreślał kwestię tego, że oczekiwania, myślę, każdego odbiorcy jakiegokolwiek produktu są pod różnymi aspektami. Z jednej strony nas interesuje, ile ten produkt kosztuje, a z drugiej strony nas interesuje to, jaką wartość, jaką jakość nam za sobą to niesie. Tak, jakością może być jakość wykonania i zupełnie inaczej, w cudzysłowie, sprzedaje się samochód, tak, który po prostu stroną wizualną nas absolutnie przyciąga. Zupełnie inaczej produkt, którego nie widać, nie można dotknąć i tak dalej. Tak? Więc tutaj za tym musi iść absolutnie to, właśnie o czym wcześniej mówiłem, czyli kwestia tego, że ja dzisiaj jestem Pana doradcą i daję Panu taką perspektywę, że Pan dzisiaj tym tematem w minimalnym stopniu się musi zajmować. Tak? To jest dbanie o te wszystkie zmiany, to jest dbanie o to, żeby w sytuacji, kiedy klient coś zmienia po swojej stronie, nie wiem, otwiera nowy zakład, nowy punkt poboru, zmienia pewne rzeczy, zainstaluje sobie klimatyzator taki czy urządzenie. To wszystko ma wpływ na zmianę parametrów energetycznych i to jest ten element, który trzeba po prostu monitorować, a klienci myślą, że znaczy nie mają świadomości Mogą tego. nie wiedzieć po prostu. Tak. No to fajną furtkę otworzyłeś, bo się okazuje, że nie tylko ci, którzy już korzystają, ale fajnie, że powiedziałeś o tych, którzy dopiero zaczynają. Warto, żeby się do was zwrócili, bo znowu załatwicie za nich robotę i na dzień dobry zaoszczędzicie coś, z czego w ogóle mogą sobie nie zdawać kompletnie sprawy, tak? Więc to jest fajne. Otwierając filię czy nowy zakład. No, dokładnie, więc to jest fajne. Który dopiero powstanie. Wiesz, my również pomagamy właśnie w tych aspektach, tak? Ponieważ biorąc pod uwagę, że właśnie znamy tą branżę, potrafimy nawet kwestie formalne klientowi pomóc, tak? Czyli jeżeli klient potrzebuje otworzyć nowy punkt poboru, no może oczywiście sam tym się zajmować i w cudzysłowie wystać się w tych kolejkach, które tego dotyczą, a może to również zdelegować na nas, tak? My mu w tym pomożemy, zakładając, że my formalnie dzisiaj w Polsce jesteśmy w stanie zawrzeć kontrakty 5-6-letnie, może w niektórych sytuacjach dłuższe, tak? Ale to jest umowa formalna, tak? My chcemy współpracować i współpracujemy z naszymi klientami przez wiele, wiele lat. Myślę, że największym dowodem tego jest to, że nasi klienci odnawiają u nas kontrakty energetyczne, tak? To powoduje, że właśnie ta opieka, którą oferujemy, jest na tyle dobra, skuteczna, że jesteśmy w stanie... Że wracą. Tak. Że wraca. Okej. Ja ze swojej strony też wyczerpałem chyba wszystko, co chcieliśmy się dowiedzieć. Pytanie, czy chciałbyś coś dodać od siebie? No, tak. W kontekście firmy, czy... No, firmy, przede wszystkim branży. Myślę, że w kontekście branży bardzo dużo już powiedzieliśmy. Tak jak powiedziałem, ja nie chcę dzisiaj zanudzać naszych odbiorców, naszych słuchaczy kwestiami energetycznymi. Tak? Tak jak powiedziałem, w moim odczuciu wolę znaleźć kogoś, kto się na tym dobrze zna i oddać mu do dyspozycji pewien sektor, niż zajmować się tym samodzielnie. To, co chciałbym dodać, to że my dzisiaj jesteśmy firmą, która zatrudnia około 100 osób i jest cały czas otwarta na kwestie, znaczy mamy plany powiększenia naszej działalności, ponieważ potrzeby rynku są bardzo duże i chciałbym, żeby też przez pryzmat tej rozmowy osoby, które myślą o tego typu zawodzie, mogły właśnie tutaj się spełniać, tak, się realizować. Spełniać, tak? Ta wiedza, którą my posiadamy, oczywiście to jest wiedza, którą się zdobywa przez długi czas, aczkolwiek to wszystko jest do zrobienia. Tak? Jeśli masz te 3 zasady, którymi się w życiu kierujesz,
to tu jest i czas, i miejsce, i przestrzeń, żeby się sobie żeby je omówić, czy zarysować, czy chcesz się takim podzielić. Wiesz co, jest wiele zasad, którymi się kieruję, ale jeżeli już to sprowadziłeś do powiedzmy 3, no to myślę, że mogę się skupić na jakichś takich 3, które są dla mnie najbardziej istotne. A to znowu, wiesz, dla mnie osobiście wiąże się też z całą moją historią. Tak? Pierwsza rzecz, która mi się rzuca na oczy w moim odczuciu, to jest kwestia wiarygodności i transparentności. Tak? Myślę, że to są cechy, które zostały gdzieś mi wpojone przez moich rodziców i przez całe życie się tym kieruję. I to powoduje, że ja dzisiaj nie mam problemu z tym, czy nie miałem problemu z tym, że na przykład zmieniając kolejne branże, mogłem wrócić do tych samych osób, których obsługiwałem wcześniej, dlatego, ponieważ zrobiłem dobrą rzecz, dobrą robotę tak wcześniej. Oni mi w jakimś stopniu zaufali i nawet pomimo tego, że zmieniłem branżę, mam do Pana zaufanie, działam dalej, tak? I dzisiaj kwestia wiarygodności jest istotna pod kątem prowadzenia firmy, tak? Ponieważ osoby, które do nas trafiają, z nami współpracują, oczekują czegoś takiego, tak? My mamy przejrzyste zasady, mamy jasne procedury i to wszystko powoduje, że w takim segmencie się po prostu dużo łatwiej pracuje. Druga kwestia, która mi przychodzi na myśl, to znowu wiąże się z jakimś moim transformacją zawodową, czyli kwestia otwartości. Co mam na myśli, mówiąc pod tym kątem? Jak już dzisiaj mówiliśmy, ja kilkakrotnie zmieniłem branżę, w której działałem. I myślę, że część osób ma coś takiego, że mam już doświadczenie, mam pewne zasady, ja to zrobię po swojemu. Ja zawsze podchodziłem do tego w ten sposób, że jeżeli robię coś nowego, to w najszybszy sposób mogę się tego nauczyć od kogoś, kto ma w tym doświadczenie. I absolutnie byłem otwarty na to, żeby skorzystać z czegoś doświadczenia i po prostu zrobić to, jak ktoś to sugeruje. Jeżeli dzisiaj tutaj w tym zakresie robimy to w taki sposób, skoro Twoim celem jest to, żebym ja osiągnął w tym sukcesy, rezultaty, no to ja się tego nauczę. Jeżeli robimy to inaczej, no to ja się tego nauczę. Więc ta otwartość, myślę, że to powodowała w moim życiu to, że dużo szybciej przyswajałem pewne rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej, wiesz, część ludzi ma takie podejście, że musi wszystko wiedzieć na temat tego, żeby dopiero w ogóle cokolwiek zacząć robić, tak? Pan Fryderyk też o tym mówił. Działajmy, a nie myślmy tylko o działaniu, tak? Więc lepiej, wiesz, zrobić coś i popełnić błąd i wyciągnąć z tego wnioski, niż czekać, kiedy będę gotowy. Poza tym, wiesz, wykonując tą robotę faktycznie chyba najwięcej się uczysz, tak? No więc trzeba po prostu wziąć sprawę w swoje ręce. No jeśli idziesz z kimś, kto już tą robotę wykonywał, no to idziesz w kontrolowany sposób, tak? No, nikt ci nie pozwoli spaść ze skarpy, może będziesz dochodził do krawędzi, ale na koniec cię złapie i powie, słuchaj, no widzisz, ty już byś zleciał. Więc to chyba o to chodzi. I uważam, że te doświadczenia, które miałeś z różnych branż, są genialnym wykorzystaniem w obecnej sytuacji, w której jesteś. No bo zobacz, poza tym, że miałeś różne branże, no to dzisiaj różnym branżom doradzasz, tak? Więc łatwiej ci jest wejść w ich buty i patrzeć trochę z innej zupełnie perspektywy, robiąc swoją robotę, tak? Więc no to chyba o to chodzi na koniec, no. Wiesz co, dokładnie tak, tylko wiesz, ja bym nie chciał, żeby tutaj ktoś nam zarzucił, że my preferujemy, wiesz, jedno albo drugie, tak? Bo to jest kwestia spotkania się, wiesz, wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, tak? To nie jest tak, że jedno jest ważniejsze od drugiego. I to jest istotne, i to jest istotne, tylko myślę, że szkoda po prostu czasu naszego życia, żebyśmy, wiesz, czekali i układali, że będziemy na coś gotowi, tak? Trzeba zrobić ten pierwszy krok i tak dalej. I wiesz, to jest do tego chyba, nie pamiętam, chyba ty, Wojtek, nawiązałeś właśnie w którymś wywiadzie, że mówiłeś tutaj zasady Arnolda Schwarzeneggera, tak? Tomek, przepraszam. Tak. Nie ma planu B, jest plan A, tak? Ale to wyłączy i Arnolda, i Wojtka. No ale bo akurat ja nie wiedziałem, że Arnold coś takiego powiedział, a ja kiedyś w naszej rozmowie stwierdziłem, że nie chcę tracić czasu na plan B, lepiej się skupić na planie A, tak konkretnie. I nie rozmawiajmy o niczym innym. Nie? Wiesz, jak to ktoś kiedyś powiedział, jak wiesz, piraci atakowali nowy statek, to po prostu palili swój, tak? Nie było drogi odwrotu, tak? No właśnie. Więc mi się wydaje, że wiesz,
często mamy takie podejście, że się zabezpieczamy, tak? Okej, chcemy coś zrobić, ale jeszcze jesteśmy na tym pierwszym brzegu rzeki, tak? Boimy się zrobić tego konkretnego kroku w drugą stronę i pójść tak po prostu na całość. A ja myślałem, że wiesz, że ja w swoim życiu miałem właśnie kilka takich sytuacji, gdzie musiałem diametralne decyzje podjąć, tak? Na przykład ta zmiana pracy właśnie z tej branży poligraficznej na sprzedaż, tak? Z jednej strony znałem coś, niekoniecznie było to dla mnie komfortowe, dobre, wiązało się to z pewnymi efektami finansowymi, które były ok. Tu mam coś nowego, potencjał powiedzmy jest, są możliwości w przyszłości czegoś więcej, ale wiesz, ja nie wiem, czy ja się tam sprawdzę, czy to będzie dla mnie, czy to jest ok, ale trzeba podjąć decyzję, tak? Robię to albo to, nie można robić dwóch rzeczy tutaj naraz. Czas pokaże, że miałeś rację, czy wyczucie, czy nos, bo branża poligraficzna faktycznie ma raczej taką tendencję spadkową. gasnącą. No, Wiesz co, no to jest związane oczywiście z aspektami, które dzisiaj dostarcza nam rynek, czyli social media, tak, cała cyfryzacja, informatyka i tak dalej, ale wiesz, to też jest ciekawe pytanie, bo to jest, wiesz, to jest tak jak zastanawianie się nad kwestią, dlaczego, wiesz, jedna restauracja działa dobrze, a druga działa gorzej, tak, dlaczego jeden, nie wiem, A zakład obok siebie, barber tak działa dobrze, a drugi działa źle. Od czego to zależy? To było zawsze dla mnie interesujące, tak, że właśnie, wiesz, ten sam produkt, tak, te same rozwiązania generalnie, człowieka. tak, ale jak to sprzedamy, jaką damy dodatkową wartość, co powoduje, że tutaj będzie lepiej, czy tu jest, nie wiem, lepsza muzyka, tutaj tej muzyki nie ma, czy tutaj jest coś dodatkowego. Dzisiaj miałem, wiesz, nie dzisiaj, tylko kilka dni temu miałem okazję skorzystać z usług tak, mojego barbera, rozmawiam z osobą, która właśnie myśli o nowej działalności i wiesz, jest cała nakręcona po prostu tym, że chce swój zakład otworzyć i mówi o tym, jaki ma pomysł, tak, że to będzie, wiesz, w takim kierunku motoryzacyjnym, wiesz, lada gdzieś tam z garbusa zrobiona, tutaj jakaś kawa dobra, tak, nie wiesz, przelewana i tak dalej, tylko prawdziwy ekspres, tutaj jakaś konsola. I to są, wiesz, te elementy, które powodują, że się czymś wyróżniasz, tak, jak to powiedział, wiesz, mój przyjaciel i mój mentor, że czyńmy sztukę z tego, co robimy. I to może być cokolwiek po prostu, tak? Cokolwiek, ale jeżeli czymś się wyróżniamy i robimy to inaczej, lepiej, dokładniej, to wtedy osiągamy sukces. Czyńmy sztukę z tego, co robimy. No bardzo Fajne. i poetyckie, i fajne. Fajne. W stylu trochę chyba Steve'a Jobsa. Nie? Otwartość numer 2. Nie, to jest pod kątem to jest myślenia. stylu Roberta Dziadkowskiego. Pod kątem myślenia. Pozdrawiamy w takim razie, pozdrawiamy. A trzecia zasada? Otwartość, Wiesz druga, co, i trzecia? trzecia to jest chyba kwestia pokory. O. Jeżeli i to jest, wiesz, to czasami może być postrzegane jako słabość, tak? Ale myślę, że wiesz, osoby, które mają w sobie dużo pokory i są w stanie nawet po fakcie przyznać się, że okej, nie miałem racji, mogę to zrobić lepiej, tak? Ktoś mi doradził, to na tym wygrywają, tak? Ja mam, wiesz, takie sytuacje wielokrotnie w swojej firmie, ponieważ, tak jak powiedziałeś, Tomek, no działamy już prawie 10 lat, no 2016 rok to jest data powstania i wiele osób do nas dołączyło, wiele osób z nami współpracuje. Częściowo to są osoby bardzo bliskie, tak, moja siostra na przykład. I wiesz, i to są takie elementy, kiedy mając, wiesz, koncepcję na swoją firmę, no oczywiście chcesz zrobić to jak najlepiej, chcesz to zrobić z jakimś takim wyczuciem i tak dalej, ale w pewnym momencie spotykasz się z taką rzeczą, że i właśnie z tym zaufaniem, że kurczę, ktoś może mieć w tym swoje doświadczenia, swoją wiedzę i zrobić to inaczej, patrzeć z innej perspektywy. Ja patrzę z perspektywy prezesa, właściciela firmy, ktoś patrzy z perspektywy współpracownika, tak? No ja patrzę z perspektywy olbrzymiej odpowiedzialności za 100 rodzin, bo jest przynajmniej 100 pracowników, o których mówiłeś, odpowiadasz swoją głową przed 100 rodzinami, nie tylko tym pracownikiem w postaci mężczyzny czy kobiety, ale ich dzieci i w ogóle całych rodzin. Mówisz o rodzeństwie, no ja też współpracuję z rodzeństwem, ale na koniec no nie ukrywam, że to są też duże wyzwania, bo bardzo łatwo przejść pewne granice, których nie przekroczysz z obcą osobą. Łatwiej jest im powiedzieć coś przykrego, łatwiej jest im powiedzieć coś no bardziej takiego otwartego, ciężej się zahamować, ale uważam, że jeśli się nauczymy hamować, jeszcze lepszymi będziemy osobami dla osób obcych, które do nas przychodzą, później bliskich,
z którymi jesteśmy przez ileś tam lat. Więc wiesz, myślę tutaj o odpowiedzialności i po to jest właśnie ten program, żebyśmy pokazywali. Cieszę się, że powiedziałeś o pokorze, bo myślę, że ona jest punktem, kurczę, zapominanym przez wiele osób często. I ta pokora, powinniśmy do niej sobie wracać bardzo, bardzo często, bo ona powoduje, że faktycznie idziemy dalej, mam wrażenie. Wiesz, ja nieprzypadkowo wspomniałem tutaj moją siostrę, tak, ponieważ właśnie to jest osoba ze względu na nasze relacje rodzinne, to, że ona potrafi mi powiedzieć dosadnie, tak, w pewnych kwestiach. Super. Tak? I oczywiście kwestia tego, że nie zawsze się z nią zgadzam, tak, albo w pierwszej kolejności się nie zgadzam, ale właśnie myślę, że ta pokora uczy mnie tego, że okej, przemyślę sobie fakt, jeżeli moja logika rozumowania pewnego tematu pokazuje mi, że okej, w tej sytuacji możemy to zrobić w taki sposób czy inny, to często do tego wracamy, tak? I ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć, że okej, myliłem się w tej kwestii, tak? A niestety, znam ludzi, którzy, po prostu jak powiedzieli, jedną rzecz, basta, no to już nie, no choćby nie wiem co, nie? To nie jest moim zdaniem cecha, która pomaga w biznesie, tak? No, plastyczność jest wyżej ceniona, nie? Nawet przy, no nie wiem już, czy przy kontraktach terminowych, ale no też się przydaje, jak ktoś popełnił błąd, to lepiej to poprawić na przyszłość, skorygować, niż zdecydowałem wprawdzie źle, ale będę się tego trzymał. No to... Artur, myślę, że podsumowując sobie naszą rozmowę, ja się cieszę, że znalazłeś czas i przyjechałeś do nas. Wiem, że jesteś też zajętą osobą. I cieszę się, że pewne rzeczy wybrzmiały. Myślę, że dużą wartością dodaną będzie to, z jakiego punktu ktoś może startować i mam nadzieję, że to będzie wartością dodaną dla potencjalnych waszych klientów i firm, które nas oglądają w jakiejś oszczędności. Pytanie, czy chciałbyś coś dodać na koniec? Myślę, że z mojej strony można to w dwóch kierunkach podsumować, o których rozmawialiśmy. Tak? Z jednej strony to, co my robimy dla naszych klientów, tak? Czyli podkreślając to, że tu jest absolutnie dużo do zrobienia i można wiele rzeczy poprawić, doradzić i tak dalej. I to jest nasza po prostu oferta, którą my oferujemy. A z drugiej strony, jeżeli wasi słuchacze słuchają tego podcastu w kontekście właśnie swojej inspiracji do prowadzenia biznesu, to nie ma takiej przeszkody, której nie można przejść. Tak? To jest myślę takie moje motto i teraz kwestia, żeby znaleźć rozwiązanie, a nie skupiać się na przeszkodach. Tak? Bardzo ci dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za dzisiejszą rozmowę i za twój czas. Was absolutnie z pokorą prosimy o komentarze, subskrypcje, lajkowanie naszych odcinków, dlatego że dzięki temu, że to robicie, tacy goście jak Artur chcą do nas przychodzić i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. I mamy też nadzieję, że i z pomocą i naszego gościa, i nas samych, i Patryka, to ten odcinek będzie taką odrobiną sztuki. Idąc w stronę fotografii. Tak jest. Tak. Dziękujemy serdecznie, Artur. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest Park Tenisowy Olimpia. Internetika. Agencja marketingu internetowego wspierająca firmy kampaniami marketingowymi, które realnie zwiększają sprzedaż towarów i usług. Sprawdź nasze case studies i przekonaj się, co możemy zrobić dla Ciebie.